FNAF film wychodzi. Słyszymy o nim od 2015 roku, ale uwierzcie mi na słowo. Po 10 nieudanych próbach tym razem się uda. Na całe 100%. Chyba. Mam taką nadzieję. Czy pamiętacie, jak Scott napisał post o tym filmie 2 lata temu, w listopadzie 2020? Streścił wszystkie porzucone scenariusze i z dumą przyznał, że prace ruszają na wiosnę. Tak się jednak nie stało. Ostatnio dostaliśmy podobnego newsa, prace ruszą w lutym 2023, więc pewnie cały przyszły rok będą produkować ten film, o ile znowu coś się nie opóźni. Ale tym razem jest trochę inaczej, mamy prawdziwe powody, żeby wierzyć tym słowom. Na przykład, niedawno otrzymaliśmy faktyczny, bezsprzeczny dowód, że stroje do filmów FNAF są w produkcji. Freddy FNAF naprawdę staje się prawdziwy, przenika do naszego świata i to bardzo ważna informacja. Widać, że mają już jakieś konkretne plany, bo to jest już jakieś zobowiązanie. Nie mogą sobie tak wyskoczyć i powiedzieć: rzućcie wszystko, mamy zupełnie inny pomysł. Nie będą już dużo zmieniać. I chcę też sprostować jedno nieporozumienie z dalekiej przeszłości. To jest pierwszy raz, kiedy animatroniki do filmu są tworzone. W 2015 roku stary reżyser Gil Kenan wysyłał na Twitterze zdjęcia animatroników i wiele osób, w tym ja, myślało, że to już są rzeczy pod film. Tak nie było. Widzieliśmy jedynie losowe zdjęcia, co najwyżej inspiracje do filmu. Robiłem jakąś analizę tych oczu, ale są pierwsze lepsze oczy, nie związane z FNAF-em. Nigdy wcześniej nie dotarliśmy do obecnego punktu, stroje są produkowane dopiero teraz. Freddy Fazbear jest tworzony przez Jim Henson's Creature Shop i to dosyć znana firma, twórcy Muppetów na przykład. Stworzyli wiele kostiumów, lalek, efektów specjalnych do przeróżnych filmów na przestrzeni lat. Dlatego podnosi to oczekiwanie ludzi, co najmniej na tą wizualną część filmu. Nie dostaniemy armii CGI robotów. Ja jestem dosyć ciekawy tego, jak w ogóle będą wyglądać. Widzimy, że to klasyczny design z FNAF 1, choć nie musi być dokładnie odtworzony. Materiały na pewno będą inne, będą realistyczne, prawdziwe, ale cała reszta jest wciąż lekko pod znakiem zapytania. Fajnie byłoby zobaczyć ich własną wersję Freddy'ego Fazbeara z lekkimi zmianami, ale jeśli robią dokładny strój, to też dobrze. Poszukajcie na Twitterze The Regular Sauce, który dosłownie wydrukował 3D całego glamour Freddy'ego. Rozumiecie, to nie jest render, to nie jest animacja, to jest po prostu cosplay. Dokładne stroje też mogą wyglądać niesamowicie. No ale tak czy tak, spodziewam się jakichś lekkich zmian i poprawek, bo Scott pozwalał sobie na dużo clippingu, a ci tutaj muszą zrobić funkcjonalny strój. Ale wszystko wygląda dosyć obiecująco. Strój tworzy znana firma z dużym doświadczeniem i często to też mówię, nawet jeżeli sam film będzie taki sobie, to wciąż możemy wyciągnąć z niego dużo fajnych rzeczy, chociażby ładnego, prawdziwego animatronika. Inną rzeczą, która daje nadzieję na ten film, to fakt, że sam Jason Blum, CEO Blumhouse Production, podał nam tą informację. Chodzi mi o to, że jego słowa znaczą znacznie więcej niż słowa Scotta. Mamy też inną oficjalną informację na temat miejsca i czasu kręcenia tego filmu. To duża informacja. Do tego projektu podchodzimy strasznie sceptycznie, bo może się nie uda, bo wiele razy się nie udało, ale tak naprawdę wszystko może się nie udać. Meteoryt walnie w ziemię i film będzie opóźniony. Ale pesymizm nikomu nie pomaga. Oficjalne ogłoszenie jest oficjalne i do pewnego stopnia wiążące. Jeśli coś się rzeczywiście posypie, to wciąż nie jest miejsce na mówienie jakiegoś, a nie mówiłem. Nie wiemy nawet, czemu sytuacja się posypała ostatnim razem. Słowa Jasona w pewnych wywiadach zdawały się sugerować, że zrezygnowali ze scenariusza, ale nigdy tego nie potwierdzili. Dzisiaj wiemy, że trzymają się historii Mike'a. W tamtym czasie Chris Columbus odszedł z tego filmu i ciężko stwierdzić, co było pierwsze. Mogło się coś posypać i przez to reżyser odszedł, a może on odszedł i dlatego rzeczy się posypały. Nie wiemy wszystkiego, ale tamto poprzednie ogłoszenie wciąż ma dla nas jakieś znaczenie. To nie jest tak, że zaczęli wtedy wszystko od zera. Obecnie wiemy, że nowym reżyserem filmów FNAF jest Emma Tammi. Ma mniejszą historię niż Chris Columbus, ale wciąż posiada doświadczenie w prowadzeniu horrorów. Wyreżyserowała na przykład film The Wind z 2018 roku i choć opinie są trochę mieszane, to nawet te negatywne recenzje wciąż chwalą reżyserię i bardziej narzekają na fabułę. Pani reżyser dostała materiał i zrobiła ile mogła. Ale film wciąż mógł być rzeczywiście dobry, bo pozytywne recenzje też istnieją. Nie mogę się odnieść, bo nie oglądam horrorów. Dla Emmy film FNAF może być dużą szansą na rozgłos, bo wszyscy tutaj wiemy, że marka jest dosyć popularna. Są szanse na coś wyjątkowego i wszystko wyjdzie w praniu. A jakie macie oczekiwania wobec tego filmu? Bo przez te lata dostaliśmy sporo informacji. Scott na przykład chciał, żeby film kręcił się wyłącznie dookoła pierwszych 3 gier. Żadnego FNAF 4, żadnych Funtime'ów, Scraptrapa, nic takiego, ale patrząc na porzucone scenariusze, to nie zawsze trzymali się tego pomysłu. Funtime'y się pojawiają na przykład. Jeden z pomysłów kręcił się wokół Cassidy i był w pewnym sensie wielką encyklopedią fabuły, co by sugerowało całą fabułę gier. Scenariusz, na którym ostatecznie się zatrzymali, to jednak scenariusz Mike'a.
Zgodnie z oficjalnymi informacjami, pierwszy film ma przedstawiać filmową adaptację pierwszej gry. Stróż nocny zaczyna pracę we Freddy vs. Pizzy, po pierwszej nocy wyraźnie widzi, że coś jest tutaj nie tak. Animatroniki mają swoje własne zajęcia podczas nocnej zmiany. Co jednak ważne, nie powinniśmy porównywać filmów FNAF bezpośrednio do gier. Film najpewniej przedstawi retelling historii gry, opowie tą samą historię na nowo, pojawią się jakieś zmiany, niektóre rzeczy zostaną wyrzucone, a inne dodane. Będzie to taka inna wersja FNAF 1. Film na pewno musi znacznie bardziej skupić się na ludzkich bohaterach. Mike będzie musiał się odezwać w filmie, co jest rzadko spotykane. Powinniśmy dostać atmosferę, postacie, zarys fabuły z FNAF 1, ale dużo rzeczy zostanie rozbudowane i dodane. Jeśli wyjdzie kiedyś film FNAF 2, to pokaże to jej ugryzienie, ale będzie musiał mówić dużo więcej. Film FNAF 3 pokazywałby Springtrapa, fantomy, dom strachu, ale to za mało. Dokładne odtworzenie gry nie wystarczy, żeby zrobić pełnometrażowy film. Ale skoro mówimy o fabule, dostaliśmy dosyć duży wyciek na temat głównych bohaterów filmu. Jest to jednak trochę głupia sytuacja. Strona od newsa jest bardzo nieprofesjonalna, robią byki w tekście, kłócą się na Twitterze z ludźmi, którzy im nie wierzyli, ale jednak chyba mówili prawdę, bo poprawnie opisali fabułę i miejsce kręcenia filmu, które później zostały potwierdzone gdzie indziej. Dlatego raczej przedstawili fakty, dobrze jest patrzeć na to wszystko z przymrużeniem oka, ale jednak nie warto jest całkowicie ignorować tego newsa. Głównym bohater filmu o Mike'u to jest Mike, który ma już około 30 lat. Targa nim poczucie winy z powodu dawnej tragedii, opiekuje się młodszą siostrą, ma obsesję na doszukiwaniu się prawdy. Zatrudnia się we Freddy, żeby utrzymać siebie i siostrę. A siostra nazywa się Abby, ma jakieś 10 lat, jest odważna i kreatywna, nauczyła się dbać sama o siebie, bo nie miała rodziców. Mike słabo sobie radzi jako opiekun. Dodatkowo w filmie pojawia się Vanessa. Pracuje w policji, przekroczyła 20, pojawia się we Freddy's podczas jednej z nocnych zmian Mike'a. Ma wiedzę na temat mrocznych sekretów Freddy's, ale niechętnie się nim dzieli. Pomaga jednak Mike'owi przetrwać noc, więc pewnie będzie naszym fungajem. Tyle się dowiedzieliśmy póki co. Na pewno najdziwniejsza z tych trzech postaci to Vanessa, ale to nie jest ta sama postać co w Security Breach, może mieć mimo wszystko dosyć podobną rolę. W grze była stróżem ochroniarzem, prawą ręką mordercy, tutaj będzie policjantką i zna tajemnicę Freddy's. Prawdopodobnie nie jest prawą ręką mordercy, ale kto wie. Ale ciekawsza jest tutaj według mnie rodzinka Mike'a. Jego młodsza siostra wciąż żyje, a to dosyć bezpośrednio sugeruje zmiany fabularne. To zdecydowanie inny świat niż fabuła gier. Sister Location się nie wydarzyło. Abby to jest zdrobienie imienia Elizabeth, więc mamy Mike'a i Elizabeth, którzy będą musieli przetrwać FNAF 1. Stracili rodziców w jakiś sposób i wciąż może to pasować do rodziny mordercy. Matka mogła zginąć, odejść dawno temu, a ojciec William mógł zniknąć w pewnym momencie. Na pewno ma wiele powodów, żeby ukrywać się przed światem. I sam film daje mi potężną nadzieję, że będzie się trzymał blisko moich teorii o FNAF 1. Mike ma silne poczucie winy, co bardzo przypomina na FNAF 4, ale siedzimy w świecie, który podobno nie posiada FNAF 4. Może dowiemy się, że Golden Freddy to brat Mike'a. Jestem bardzo ciekawy tego filmu. I cóż, dostaliśmy dużo sugestii, że film FNAF zostanie naprawdę nakręcony w przyszłym roku. Wiemy, że będzie się on kręcił do coverem z FNAF 1 i mamy ten bardzo prawdopodobny wyciek opisów głównych bohaterów. Póki co to wciąż mało informacji, to wciąż za wcześnie, żeby wyrabiać sobie jakąkolwiek solidną opinię o filmie, ale patrzę na to wszystko w miarę pozytywnie. Co ostatecznie będzie, to będzie. W przyszłym roku dostaniemy na pewno bardzo dużo informacji na temat filmu, poznamy aktorów, dostaniemy pierwsze trailery, prawdopodobnie już będziemy znali datę premiery. No i niestety nie wiem, jak długo prace nad takim horrorem miałyby trwać. Myślicie, że będą mieli jakieś szanse wyrobić się z premierą przed końcem tego roku? Czy może powinniśmy spodziewać się najwcześniej dopiero w 2024 tego projektu? Zapraszam do pozostawienia waszych przemyśleń w komentarzach na temat wszystkiego, co było do tej pory omawiane. Dawno nie rozmawialiśmy o filmie i dawno nie mieliśmy nawet żadnych newsów na ten temat. Więc jest o czym rozmawiać. Dziękuję za oglądanie. Zobaczymy się w następnych odcinkach.